Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz, to jest kanał z Poradnika Elektryka. W poprzednim materiale z tego cyklu powiedzieliśmy sobie o modułach Waveshare. Pokazałem Wam, jak je wstępnie skonfigurować, żeby działały one autonomicznie i zapowiedziałem Wam też, że w kolejnym materiale pokażę Wam, jak je dodać do Home Assistanta. Także dzisiaj będziemy właśnie o tym rozmawiać. Porozmawiamy sobie o tym, czym jest Home Assistant, skonfigurujemy sobie wstępnie Home Assistanta i dodamy do niego nasze moduły Waveshare. Także zapraszam serdecznie. Na początek pamiętajcie, że prąd zabija. Prace elektryczne powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie uprawnienia. A Ty, elektryku, pamiętaj, że uprawnienia nie uchronią Cię przed śmiercią. Bądź czujny. Partnerem kanału jest marka Milwaukee, producent światowej klasy elektronarzędzi oraz narzędzi ręcznych. Partnerem kanału jest Megger, producent najwyższej jakości przyrządów pomiarowych. Czym jest właściwie Home Assistant? Home Assistant nie jest takim systemem jak Grenton, Loxon czy Ampio, tylko jest to taki właściwie integrator różnych systemów. Ja osobiście używam takiego modułu. Jest to moduł Green. Korzystam z niego od kilkunastu miesięcy i ten moduł mogę polecić. Natomiast jest wiele innych modułów z systemem Home Assistant. Niektóre są tańsze, niektóre są droższe. Ten akurat kosztuje około 600 zł, 600-700 zł taki moduł. I ten moduł podłączamy sobie do zasilania, podłączamy go do sieci LAN, czyli możemy go postawić sobie albo w szafie rack, albo gdzieś nawet na półeczce, gdzie mamy dostęp do sieci LAN, do jakiegoś modemu czy switcha i po prostu go uruchomić i potem już skonfigurować. Ja specjalnie na potrzeby tego materiału przywróciłem go do ustawień fabrycznych, żeby Wam pokazać, jak to wstępnie, początkowo skonfigurować, a później jak już, że tak powiem, zakończę to nagranie, to przywrócę sobie z kopii zapasowej moje ustawienia, które, że tak powiem, przez kilkanaście miesięcy tworzyłem, właśnie integrując kolejne systemy, bo mam w takim module zintegrowane zarówno moduły Tuya, jak i Blebox, jak i właśnie Zamel i też te moduły Waveshare, które dzisiaj będziemy sobie do tego Home Assistanta dodawać. Czy tylko w ten sposób możemy skonfigurować Home Assistanta, czyli kupując jakiś gotowy moduł? Nie, możemy na przykład wziąć jakiś stary komputer, jakiegoś starego peceta albo jakiś stary laptop, którego nie używamy. Możemy na tym komputerze postawić na przykład cały system, całego Home Assistanta, podłączyć go do sieci, potem odłączyć od niego monitor, klawiaturę, myszkę i tak zostawić i on może sobie chodzić 24 godziny na dobę jako nasz serwer Home Assistant. Oczywiście wiadomo, że zużyje on więcej energii niż taka puszka, no ale jeżeli, że tak powiem, macie to gdzieś, że będzie to zużywało więcej energii, no to możecie bez kupowania takiego modułu na starym komputerze sobie taki system postawić. Ja nie będę Wam tego pokazywał, bo jest mnóstwo filmów na YouTubie pokazujących, jak to zrobić. Ja Wam podrzucę linki do jednego czy dwóch takich filmów, gdzie możecie sobie zobaczyć, jak to skonfigurować i możecie sobie popróbować i taki Home Assistant zbudować sobie na starym komputerze i będzie to działać dokładnie tak samo jak na takiej puszce. Ja osobiście polecam to rozwiązanie, bo jest to rozwiązanie szybkie, kompaktowe i można to sobie po prostu gdziekolwiek postawić. Także my zaczniemy od podłączenia tego modułu do zasilania i do sieci LAN i pokażę Wam, jak to uruchomić i jak to wstępnie skonfigurować, a potem przejdziemy już do uruchomienia, do, że tak powiem, integracji modułów Waveshare właśnie z Home Assistantem. Lecimy. Moduł jest już podłączony i teraz przechodzimy do komputera, który musi być oczywiście podłączony do tej samej sieci, do której jest podłączony moduł i tam odpalamy przeglądarkę i wpisujemy homeassistant.local/8123.
Otwieramy to i widzimy, mamy tutaj takie okno. Czasami będzie tutaj informacja, że Home Assistant jeszcze się konfiguruje, ale na końcu, jak już skończy się konfigurować, no to będziemy mieli takie okno i tutaj możemy albo przywrócić z kopii zapasowej, co ja sobie zrobię potem, jak już Wam pokażę, jak to skonfigurować wstępnie. Wtedy przywrócę sobie z kopii zapasowej moje ustawienia, natomiast teraz my klikamy stwórz swój inteligentny dom. No i tutaj wprowadzamy sobie dane użytkownika pierwszy raz, także musimy utworzyć sobie konto. Ja sobie utworzę konto. Mateusz, nazwa użytkownika, niech będzie Mateusz i hasło do tego konta jakieś sobie utworzę. Na razie będzie to jakieś proste AAA123 małpa na przykład. AAA123 małpa, żeby były wszystkie znaki. Nie wiem, czy to nie za krótkie, zaraz zobaczymy. Nie, jest. OK, wyszukaj adres, zostawmy tutaj, możemy wpisać adres albo i nie. Klikamy dalej i tutaj jakieś tam dane analityczne i tak dalej. Ja tam nigdy tego nie klikam. Tutaj widzimy, że od razu system wykrył jakieś kompatybilne urządzenia w mojej sieci, ale ja nie będę na razie tym się zajmował. Widzimy, tu mamy Blackbox, jakieś inne urządzenia, bo też może wykryć jakieś telewizory i tak dalej. Dobra. I jesteśmy. I tak wygląda już wstępny panel. To jest cała konfiguracja wstępna Home Assistanta. Także widzimy nazwa użytkownika, hasło i już jesteśmy w Home Assistancie. No i teraz jedna bardzo ważna rzecz, o której wspomnę od razu na początku. Home Assistant w wersji darmowej, tak jak tu widzicie, będzie miał dostęp do waszego systemu tylko z sieci LAN. Jeśli chcecie mieć dostęp zdalny, czyli taki jakby z chmury, czyli z każdego miejsca na świecie z dostępem do internetu, no to już tutaj musicie przejść na wersję płatną i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Wchodzimy sobie w ustawienia i wchodzimy w Home Assistant Cloud i tutaj możemy sobie zarejestrować konto, czy tam rozpocząć bezpłatny miesiąc próbny. Nie wiem, jak to jest u innych operatorów. Tu akurat jest napisane, że ta usługa jest prowadzona przez naszego partnera Nabucasa, czyli firmę, która produkuje te moduły Green. Być może w innych modułach jest inna opcja, może można to skonfigurować bezpłatnie. Ja z tego korzystam. Jeśli chodzi o cenę, no to wychodzi $6,50 miesięcznie ta usługa kosztuje i ja tam z tego korzystam. Jeżeli macie informacje, jak to skonfigurować bezpłatnie, ja nie szukałem informacji, czy jest opcja bezpłatna. Jeśli jest, no to napiszcie w komentarzu, może pomożecie komuś innemu, żeby skonfigurować to w chmurze bezpłatnie. Ja akurat korzystam z tej opcji, także to zaznaczam na samym początku, żeby nie było potem jakiegoś zdziwienia. Dobrze, wróćmy z powrotem do naszego Home Assistanta. Tak to wygląda, tak wygląda wstępnie nasz system i tutaj już integrację, jeśli wejdziemy w ustawienia, tutaj mamy urządzenia oraz usługi i tu możemy znaleźć wszystkie dostępne integracje. Widzimy, mamy tutaj moduły Blackbox, które wykryło w mojej sieci, jakieś czujniki temperatury i tak dalej. I możemy to wstępnie na przykład dodać, na przykład jakiś czujnik temperatury, dajmy na to utwórz, zatwierdź i już to urządzenie pomiń i zakończ i to urządzenie już tutaj jest, a to jest akurat czujnik temperatury z boilera, czyli tu mamy 68,6 stopnia temperatura wody w boilerze, także to od razu mi wykryło i tutaj w przeglądzie już to wygląda. Tu przegląd to jest taka zakładka, która pokazuje wszystkie dodane konfiguracje, jakiekolwiek integracje i tak dalej. Także możemy sobie skonfigurować takie panele swoje. Ja tutaj wstępnie skonfiguruję. Tu mamy taką zakładkę panele i tutaj możemy dodać panel i ja sobie nowy panel od podstaw. Ja go sobie nazwę dom po prostu. Ikona
Tu możemy na przykład house, możemy znaleźć sobie jakąś na przykład ikonę domu, jakąś, taką na przykład i klikam utwórz. I teraz tu nam się pojawiła taka zakładka dom. No i teraz tą zakładkę dom możemy ustawić jako domyślną na tym urządzeniu. I zaktualizujemy to i teraz domyślną jest właśnie dom, więc jeśli dom jest domyślną, no to przegląd już nam się tutaj nie będzie wyświetlał, więc jak odpalimy naszego Home Assistanta, no to dom będzie naszą pierwszą zakładką. No i teraz dodamy już, tutaj klikamy sobie edytuj dashboard i dodamy sobie taką, tu home zostawimy to na przykład jako ulubione, ja to robię, ja nigdy nie używam tylko na przykład star weźmiemy sobie i tu mamy na przykład, weźmiemy to i to będą nasze ulubione. Dobra, tutaj będziemy mieli ulubione, gdzie będziemy mogli wrzucać sobie jakieś takie skróty w ten sposób, natomiast dodamy sobie kolejną zakładkę bez tytułu, tylko piszemy bulb, czyli żarówka, czyli to będzie nasze oświetlenie i zapisz. I teraz jak już kliknę, już widzimy, że mamy dwie zakładki. Także tu będziemy mieli oświetlenie i tutaj będziemy dodawać sobie moduły oświetleniowe. Także teraz przejdziemy już do dodawania modułów Waveshare. Powiem Wam wszystko po kolei, co musimy zrobić, żeby te moduły zostały wykryte w Home Assistancie i żebyśmy mogli je dodać. Także zaczynamy. Zanim przejdziemy do konfiguracji modułów w Home Assistancie, musimy jeszcze wrócić do aplikacji Vircom, którą poznaliście w pierwszej części materiału. W tym celu z linku, który macie w opisie filmu, pobraliście taki plik spakowany Waveshare i tam mieliśmy dwa foldery, właśnie Home Assistant, który będziemy dzisiaj aplikować i folder Modbus TCP, w którym właśnie mieliśmy aplikację Vircom. Uruchamiamy tą aplikację. OK. Ja ją sobie odpalę nie mogę na pełny ekran i włączyć, to nic, to zrobimy tak. Włączamy device, tutaj mamy listę naszych urządzeń i teraz te urządzenia, z których będziemy korzystać, to są te trzy pierwsze. Tutaj jest czwarte urządzenie, o którym jeszcze nic nie wspominałem, ale to jest moduł wejść analogowych do odczytu temperatury, ale na jego temat zrobimy sobie osobny materiał. Ja na razie jestem w fazie testów i sprawdza się on bardzo dobrze. Pokażę Wam zresztą na koniec tak pokrótce, jak to funkcjonuje, ale na temat jego konfiguracji będziemy sobie rozmawiać innym razem. Odpalamy i teraz poprzednio mieliśmy tutaj Modbus TCP Protocol ustawiony i mieliśmy tutaj Auto Query Storage Type, natomiast teraz, żeby to już, mieliśmy też tutaj wybrany port komunikacyjny, musimy teraz to wyłączyć, już nie potrzebujemy tych portów komunikacyjnych w tym przypadku. Tutaj klikamy Known i w More Advanced Settings mamy Simple Modbus TCP to RTU. Tak musimy to zostawić i tą konfigurację ustawiamy. I tak samo ustawiamy w pozostałych modułach, też klikamy Known, tutaj nie ma portu COM, tu upewniamy się, żeby te wartości były zgodne z tym, co tutaj widzimy, czyli 115 200, 8 bitów i tak dalej, 1 stop bit, to musi tak być i tak samo trzeci moduł z powrotem ustawiamy. To jest ten moduł przekaźnikowy na 30 modułów, też ustawiamy na Known, bez portu komunikacyjnego, sprawdzamy, czy jest Simple Modbus TCP to RTU, tak ma być, klikamy Modify Settings. Ten moduł, do niego wrócimy na koniec, on ma inne ustawienia i możemy teraz już wyłączyć tę aplikację i przejść już do naszego Home Assistanta. Od czego zaczniemy? W pierwszej kolejności musimy zainstalować sobie takie dodatki i tutaj mamy sklep z dodatkami i to się nazywa File Editor. Coś takiego musimy zainstalować. Czyli wchodzimy w File Editor i klikamy zainstaluj. OK, File Editor jest zainstalowany, uruchamiamy go.
Możemy tu zostawić opcję, że uruchom przy starcie, czyli przy każdym restarcie systemu ten file editor będzie się uruchamiał. No zawsze chwilkę to trwa, zanim to się uruchomi, także musimy chwilę poczekać. Ok, no i teraz w tej chwili jeszcze go tutaj nie widać, ale jeżeli tutaj możemy go dodać do panelu bocznego, i wtedy mamy go tutaj w tym miejscu. Albo możemy go uruchomić bez dodawania z panelu bocznego, możemy go tutaj uruchomić. Ale my go sobie dodamy do panelu bocznego i klikamy File Editor. No i tutaj już w tym momencie mamy dostęp do wszystkich plików konfiguracyjnych Home Assistanta, które będziemy musieli troszkę zmodernizować, żeby nam to działało. Także w tej chwili rozpoczniemy tą konfigurację. W pierwszej kolejności przejdziemy do naszego folderu Home Assistant, czyli tutaj wchodzimy właśnie w Home Assistant i mamy Packages. Otwieramy to Packages i mamy coś takiego jak Include Packages. Otwieramy sobie to i tutaj mamy taką linijkę kodu, którą musimy skopiować i wchodzimy z powrotem tu w Home Assistanta i otwieramy Configuration YAML. Otwieramy to i tutaj na końcu wklejamy taką linijkę jak Home Assistant Packages Include Dir Named Packages. I tak się nazywa folder. Możemy sobie to od razu skopiować i teraz przechodzimy tutaj do tego. Jeśli nie macie takiego folderu, a pewnie nie macie, no to musicie go utworzyć, czyli w tym głównym katalogu Home Assistant dodajemy folder i nazywamy go Packages. OK. I taki folder jest utworzony, otwieramy ten folder i do tego folderu już możemy ładować wszystkie konfiguracje naszych WaveShare'ów. Także teraz robimy Upload File, klikamy File i tutaj otwieramy Packages i mamy tutaj wszystkie moduły. To jest nasz moduł pierwszy od oświetlenia, to jest drugi od rolet, to jest trzeci od tych przekaźników, ten 30-kanałowy moduł. Także nie możemy ich dodać naraz wszystkich, więc musimy je dodawać pojedynczo, więc ładujemy je pojedynczo. Kolejny plik tutaj z dwójką. OK. I kolejny plik ładujemy ten 30-przekaźnikowy. OK. Także dodaliśmy wszystkie trzy pliki i teraz jak już sobie je klikniemy, to widzimy, że otwierają nam się te konfiguracje. No i teraz tak, to jest pierwszy moduł, on się nazywa WaveShare In-Out 1 i tutaj ja wiem tylko, że muszę jedną rzecz poprawić, ale to zaraz do tego przejdziemy. To jest nazwa modułu. To możecie wpisać tutaj dowolną nazwę, nie ma to znaczenia. Tutaj macie typ połączenia, czyli RTU over TCP, to musi tak być. Tutaj macie adres IP waszego modułu, czyli to, co w Wircomie mieliśmy tutaj, czyli nasze adresy IP 41, 42, 43. Takie adresy mają nasze moduły. Oczywiście u was te adresy mogą być inne, wszystko zależy od konfiguracji waszej sieci. U mnie te adresy są takie. Więc takie adresy muszą tutaj się znaleźć, czyli to jest ten adres 41. Tutaj port 502, czyli tak jak mieliśmy w Wircomie, timeout 9, tutaj nic nie zmieniamy. No i teraz mamy tak, tutaj mamy przekaźniki, czyli switches WS1, przekaźnik pierwszy, drugi, trzeci, aż do 8 i mamy przekaźniki wszystkie, czyli mamy też możliwość jednym kliknięciem uruchamiania wszystkich bez jakiejś tam dodatkowej automatyzacji na podstawie komendy modbusowej o adresie 255, bo tutaj mamy właśnie te adresy, adres 0, czyli to jest przekaźnik pierwszy, adres pierwszy to jest przekaźnik drugi, żebyście się nie zdziwili, jest takie przesunięcie w tych adresach, nie? Czyli od 0 zaczynamy, a nie od 1, jeśli chodzi o numerację tych przekaźników, natomiast tutaj mamy nazwę. Teraz lecimy dalej. Stany, czyli stan przekaźnika, WS1 przekaźnik pierwszy, czyli to są stany poszczególnych przekaźników, a tutaj mamy wejścia. No i teraz to muszę zmienić, bo tutaj mamy wejście pierwsze, wejście drugie, nie dopisałem tego WS1 i potem w drugim module tak samo jest to opisane i to się będzie mieszać, bo będziemy mieli podwójnie te nazwy, więc tutaj muszę wszędzie dopisać WS1 z takim podkreślnikiem. Ja to sobie tutaj skopiuję i po prostu wszędzie powstawiam, żeby to było już dobrze, natomiast wy
w linku w tym filmie, bo w poprzednim filmie pewnie macie z tym błędem, ale w tym filmie w linku macie już aktualne te pliki, które tutaj widzicie, także możecie je sobie pobrać już te aktualne pliki, żeby to działało jak należy. Ja to sobie zapiszę już i tutaj jest OK. Także tak to wygląda. Czyli tutaj mamy nasze wejście, Discrete Input. Dobra, teraz przejdziemy do drugiego modułu i widzimy, tutaj mamy już adres IP42. Tutaj jest trochę inna nazwa WS2, więc może wróćmy też tutaj i tu nazwijmy to WS1, będzie prościej. O, to jest nasze WS1, a tam jest WS2. I teraz to WS2 też musimy dodać tutaj, o widzicie, mamy też wejście pierwsze i te nazwy by się nam tutaj powielały, więc ja to muszę od razu tutaj zmienić. Także, a wy możecie wprowadzić swoje nazwy, jeśli chcecie. Także nie ma tutaj problemu. Jeżeli na przykład wiecie już konkretnie, co będziecie mieli przypisane pod każde wejście, no to możecie już tutaj nazwać swoje moduły w ten sposób. Natomiast potem w Home Assistancie to można sobie zmienić dowolnie. To będzie tylko jako nazwa taka główna Encji, żeby dodać. Natomiast w Home Assistancie będzie można sobie to zmienić na dowolną inną nazwę. Ale jak chcecie, możecie od razu tutaj nadać te nazwy, no to tam w Home Assistancie już będziecie wyszukiwać po tych nazwach, które tutaj nadacie. Ale tak jest chyba prościej w ten sposób. Także zapiszemy sobie to i przejdziemy jeszcze do tego modułu dużego, to jest nasz WS3. Ja go też nazwę, żeby już zachować jedną konwencję, WS3. I widzimy adres 43. Natomiast tu RTU over TCP 502 to się wszystko zostaje tak jak było. I tutaj mamy WS3, przekaźniki aż do 30. Tak samo stany przekaźników. No i widzimy, że na końcu nie mamy już wejść, no bo ten moduł jest pozbawiony wejść, więc nie mamy tutaj oprogramowanych wejść. I tak to wygląda. Także tak wygląda ta konfiguracja. Dodaliśmy to właśnie include dir name packages. Jeśli byśmy tego nie nadali, no to wtedy konfiguracja by się nie wczytywała, jeśli chodzi o te rzeczy. No i teraz musimy po prostu uruchomić ponownie Home Assistanta. Wchodzimy w narzędzia deweloperskie i klikamy sprawdź konfigurację. To jest bardzo ważne, żeby nasza konfiguracja działała, bo jeśli będzie coś nie tak z naszą konfiguracją, no to zostanie tutaj wyświetlony komunikat, że coś jest nie tak i wtedy należy to poprawić przed ponownym uruchomieniem, bo po ponownym uruchomieniu po prostu konfiguracja zostanie wczytana. Jeśli będzie ona z błędem, no to może być tak, że nam się cały system wykrzaczy, więc tutaj zawsze sprawdzamy tą konfigurację przed uruchomieniem, klikamy uruchom ponownie i uruchamiamy Home Assistanta. Home Assistant jest uruchomiony ponownie. Pewnie potrwało to kilka minut, bo to z reguły chwilę trwa, zanim on się cały wczyta ponownie. I teraz już wchodzimy w ustawienia, urządzenia oraz usługi i mamy tutaj rejestr Encji. Encja to jest w Home Assistancie dana funkcja na przykład, czyli uruchomienie danego przekaźnika to jest jakaś Encja, stan przekaźnika to jest inna Encja, na przykład wyświetlanie temperatury to jest inna Encja. Tam są Encja, to są wszystkie elementy, na które składa się nasz Home Assistant, wszystkie poszczególne możliwości wyświetlania różnych rzeczy to jest właśnie Encja. Więc wchodzimy w rejestr Encji i tutaj już widzimy, że nasze Encje się pojawiły. Mamy tutaj wszystkie te Encje. Możemy je sobie oczywiście wyszukiwać. Na przykład jak wpiszemy WS1, no to teraz mamy na przykład WS1 przekaźnik 1, 2 aż do 8 i tak dalej. No i teraz jeżeli w tym miejscu będziemy mieli taki jakiś czerwony wykrzyknik, coś takiego, to znaczy, że albo moduły są odłączone, są nieaktywne, albo mamy źle skonfigurowane moduły poprzez Vircom. Także przejdźmy sobie teraz do Vircomu i sprawdźmy to. Jeżeli odpalimy sobie ten moduł i na przykład zrobimy Modbus TCP Protocol, czyli tak jak mieliśmy wcześniej, jakiś tam COM wybrany, tutaj mamy wtedy Auto Query Storage Type, no to jak klikamy Modify Settings i wejdziemy tutaj z powrotem i zobaczymy, i widzimy, że tu wszędzie Encje są niedostępne.
czyli już nie odczytuje nam stanu przekaźników, nie możemy przełączać tego, nic nam tutaj po prostu nie działa. Także teraz wejdźmy z powrotem w Wircoma i przywróćmy z powrotem te ustawienia, które powinny być do działania przy Home Assistancie, czyli tutaj known, tutaj musimy mieć Simple Modbus TCP to RTU, Modify Settings, możemy to zamknąć, przełączymy, wrócimy, jeszcze się nie odświeżyło. Za chwilę, już się odświeżyło i teraz już jest OK. No i teraz widzimy, że tutaj już wszystko jest w porządku, nie ma żadnych wykrzykników, więc teoretycznie jest w porządku. Widzimy, że przekaźniki drugi i trzeci są aktywne, więc teraz przejdźmy sobie do zakładki DOM tutaj i uruchomimy sobie edycję. I teraz dodamy sobie tutaj nową sekcję, nazwiemy ją na przykład salon, powiedzmy. OK, i teraz do tej sekcji możemy dodawać encje. Możemy je dodawać zbiorczo tutaj, ale ja nie lubię tej opcji, bo one są takie uproszczone wtedy te encje, bo jak wpiszemy tutaj sobie na przykład WS1, to możemy zbiorczo dodać sobie na przykład wszystkie stany przekaźników, nie? Dodaj do panelu i tu mamy wszystkie stany przekaźników. Ale na razie to zostawmy, a tutaj dodajmy w inny sposób, czyli nie w ten sposób, tylko na przykład tutaj encje, ale zbiorczo w ten sposób. To jest troszkę lepsze rozwiązanie, bo tu możemy zmieniać nazwy i tak dalej, więc tutaj zróbmy WS1, ale nie stany, tylko przekaźniki. WS1 przekaźnik, WS1 na razie robimy, przekaźnik drugi i WS1 przekaźnik trzeci. Mamy te trzy przekaźniki, tu możemy zaznaczyć wyświetl kolor stanu, wtedy będą się nam podświetlać te aktywne na żółto, a wyłączone będą na niebiesko i tak to wygląda. Możemy tutaj zmienić ich nazwy na przykład, nie? Czyli zrobić na przykład salon 1, tutaj cofnijmy, tu zrobimy na przykład salon 2, cofnijmy i tu zrobimy salon 3. Zapisz. I mamy 3 oświetlenia gotowe. Tak to wygląda, więc widzimy tutaj, że stany przekaźników nam się też aktualizują. To odczytywane jest bezpośrednio z modułu, więc moduł nam się uruchamia. Za chwilę przejdziemy już do rozdzielnicy z aplikacją w telefonie, ale właśnie najpierw musimy skonfigurować aplikację w telefonie, żeby nam tutaj działała na tym samym systemie. Także teraz przejdziemy sobie do telefonu. Teraz dobra, odpalamy sobie Home Assistanta aplikację i widzimy, mamy tutaj menu takie powitalne, witamy w Home Assistant, Companion i tak dalej. Klikamy dalej. Powinno nam wykryć nas serwer po adresie IP, ale ja preferuję tutaj kliknąć wprowadź adres ręcznie i wpisać ten adres homeassistant.local, bo jest on niezależny od adresu IP, jaki jest nadany do modułu, a moduł jest w DHCP, więc ten adres IP może być różny w zależności od, że tak powiem, tego, czy na przykład wyłączono nam zasilanie i moduły przypisują się od nowa i tak dalej, więc lepiej wpisać tutaj ten adres http home assistant.local 8123. Połącz, klikamy. OK, pyta nas o nazwę użytkownika. Pamiętamy, ja sobie zrobiłem Mateusz AAA 123 małpa. Tak sobie zrobiliśmy. Logujemy się. Nasze urządzenie, można od razu włączyć śledzenie lokalizacji. Jeśli chcemy naszego urządzenia, naszego telefonu i można to w Home Assistancie potem wyświetlać, ale pominiemy ten krok. I widzimy tutaj już wywaliło nam wszystkie, tak jak mówiłem, karta przegląd, czyli wywaliło nam wszystkie encje dostępne, jakie mamy, ale my nie chcemy tej karty przegląd, więc wchodzimy w ustawienia, panele i wybieramy DOM jako ustawienie domyślne. Aktualizuj i już wracając, już widzimy, naszego panelu nie ma, jest DOM.
I jak przejdziemy teraz w oświetlenie, to mamy dokładnie to, co sobie zaprogramowaliśmy. I teraz widzimy stan na komputerze. Jak przełączę sobie na telefonie, widzimy, że na komputerze też się to przełącza. Ja sobie klikam w telefonie i jednocześnie jest to też widoczne w przeglądarce. Także tak to wygląda. No i teraz przejdziemy sobie już do rozdzielnicy i zobaczymy faktycznie fizycznie, czy te przekaźniki nam działają, czy te stany wejść nam się odczytują i tak dalej. Także lecimy do rozdzielnicy. No i teraz już możemy z aplikacji wysterować poszczególne przekaźniki. Także jak widać jest to już widoczne. Możemy tutaj od razu w aplikacji na przykład też edytować sobie panel i na przykład dołóżmy sobie panel, który będzie nam wyświetlał stany wejść. Nie tyle tutaj stany przekaźników, bo to są stany przekaźników, tylko same wejścia. Więc dodajmy sobie tutaj według ENCI WS1 i tu mamy wejścia, czyli wszystkie wejścia aż do 8. Musimy sobie to zaznaczyć i kontynuuj. To jest właśnie fajne w Home Assistancie, że zarówno z poziomu przeglądarki, jak i telefonu możemy sobie modyfikować te ustawienia. Także to jest super. Gotowe. I teraz mamy tutaj stany wejść. I teraz jeżeli weźmiemy sobie nasze przyciski, które sobie tu podłączyliśmy, no to widzimy, że jak wcisnę, przytrzymam, to wejście jest naruszone. Jak puszczę, to wejście nie jest naruszone. Wcisnę, wejście jest naruszone, puszczę, jest nienaruszone. Tak samo wejście drugie, przytrzymuję i jak długo jak będę trzymał, tak długo będzie nam pokazywało stan wejścia. To jest, te encje właśnie wejściowe są dobre, kiedy korzystamy z wejść niezależnie od wyjść i na przykład mają one służyć jako na przykład sygnalizacja, na przykład czujka ruchu naruszy nam i daje nam informację na wejście, że coś ma się wydarzyć, więc wtedy uruchamiamy na przykład więcej tych oświetleń. I dzięki temu możemy tworzyć różne automatyzacje. Natomiast do takiego zwykłego oświetlenia jest to niepotrzebne. Zresztą nawet w Home Assistancie nie wykryje nam takiego kliknięcia. Czasami może to złapać, ale no niestety na Modbasie nie będzie to tak działało. Dlatego tutaj jakby samo klikanie autonomicznie tutaj przez sam moduł działa dobrze. Natomiast no nie ma takiego natychmiastowego odczytu, takiego pojedynczego kliknięcia. Musimy po prostu dłużej przytrzymać, żeby ten stan został odczytany. Także tak to wygląda. No i analogicznie możemy dodać tutaj na przykład wejścia do rolet, ale przejdziemy do komputera, będzie to wygodniejsze i wtedy wrócimy tutaj do rozdzielnicy, żeby sprawdzić działanie tego drugiego modułu, czyli rolet. Więc teraz zrobimy sobie nową zakładkę rolety. Dobra, teraz tworzymy sobie nową zakładkę. Dodamy i na przykład mamy roller shade, taką obrazową, gotowe. Ok, i mamy tutaj, tu mamy ulubione i na przykład możemy, jeżeli chcemy do ulubionych na przykład dodać jakiś tam to możemy sobie na przykład tylko jeden z tych encji na przykład dajmy na to edycja. Dodaj tutaj na przykład robimy jako oświetlenie i ulubione jakieś oświetlenia z jakichś tam, to najczęściej jakieś używane możemy tutaj sobie pododawać jako na przykład pojedynczą encję i to będzie na przykład WS1 przekaźnik drugi na przykład, nie? I to będzie na przykład nasza żarówka i tak dalej, kolor stanów włączymy, możemy tutaj zrobić to, że to będzie na przykład na całą szerokość i tak dalej, także to jest to i zapisz i gotowe i w ulubionych mamy tylko tą jedną encję, więc jak sobie ją włączymy na przykład,
no to, a to było akurat drugą mieliśmy, no to dwójkę, no to tu w ulubionych ona też będzie włączona i mogę ją tutaj sobie klikając wyłączyć, czy tutaj klikając na ten element. Także to jest taki duży kafelek, że tak powiem. Także mówię, sposobów dodawania tych encji jest mnóstwo. Możemy dodać to w ten sposób. Możemy to dodać jako encje takie pojedyncze. Możemy to dodać w taki sposób. Też można to tak zrobić na przykład i zrobić to jako na przykład przekaźnik pierwszy. W ten sposób. Tu możemy zrobić WS1 i na przykład przekaźnik drugi. I w ten sposób może to być zrobione i też jest ok. Także mamy mnóstwo tych sposobów, nie? Jak to może być sterowane. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o ulubione. I teraz mieliśmy dodać rolety. Dobra. Jeśli chodzi o automatyzację, no to dodamy je już za pomocą tych skryptów, które napisałem. I tak będzie prościej, bo samo stworzenie tej całej automatyzacji zajęło mi kilka godzin, żeby to wszystko dojść do tego i teraz, żeby wam to pokazać, też pewnie zajęłoby to sporo czasu. Natomiast łatwiej będzie po prostu to wczytać, a wtedy wam pokażę, jak to wygląda już w samych automatyzacjach. Ale zanim wczytamy sobie te wszystkie gotowe skrypty, to pokażę wam, gdzie można tworzyć takie automatyzacje. Wejdźmy sobie w ustawienia i tutaj mamy automatyzację oraz sceny. Wchodzimy w automatyzację i tutaj widzimy pustkę, nie ma żadnej automatyzacji. Jak wczytam te moje automatyzacje, to one się tutaj znajdą na liście, ale utwórzmy sobie taką automatyzację przykładową, czyli utworzymy nową automatyzację. No i to polega na tym, że mamy kiedy ma się ta automatyzacja zadziać, jeżeli, czyli jakiś dodatkowy warunek i co ma się wydarzyć w tym momencie. I na przykład my będziemy tworzyć automatyzację, znaczy jak ją wczytam, to wam pokażę, to będą automatyzacje, które będą na przykład, czyli w momencie, kiedy włączymy przekaźnik pierwszy, to przekaźnik drugi w rolecie ma nie działać, czyli automatyzację wykluczania poszczególnych przekaźników na roletach. Oczywiście mamy to zrobione mechanicznie na rolecie, ale dodatkowo zrobimy to też programowo, żeby to też działało. Także na przykład to by działało w taki sposób mniej więcej, czyli kiedy dodaj wyzwalacz encja, stan i tutaj szukamy na przykład naszej encji WS1, nie tutaj, tylko tu, WS1 na przykład, czyli stan przekaźnik pierwszy. Jeżeli stan przekaźnik pierwszy z wyłączony na włączono, na przykład, czyli jeśli z wyłączonego się włączy na włączono, ok, no to nie jeżeli, bo to nas nie interesuje, tylko ma wykonać i tak samo ma przełącznik wyłącz i wybieramy tutaj encję i na przykład przekaźnik drugi. No i taka encja w tym momencie, jak ją zapiszemy pod jakąś tam nazwą, no to w momencie, kiedy przekaźnik WS1 zmieni stan z wyłączonego na włączono, to przekaźnik WS2, czyli ten WS1 przekaźnik drugi ma się wyłączyć. I dokładnie taką samą encję tworzymy odwrotnie, czyli jeżeli włączy się przekaźnik drugi, no to pierwszy ma się wyłączyć. I tak to działa. Ja tutaj się z tego wycofuję, nie zapisuj i teraz wczytamy te automatyzacje. Dodatkowo będziemy mieli też skrypty. Skrypty na przykład będą nam potrzebne na bazie skryptów będziemy też mieć cały mechanizm pozycji komfortowej jest na bazie skryptów. Dlatego ja to sobie wczytam, pokażę wam jak to wczytać z plików tych moich, a potem odświeżymy tą całą konfigurację i te automatyzacje i skrypty nam się tutaj pojawią. Także oczywiście przechodzimy do File Editora w pierwszej kolejności, do głównej konfiguracji Configuration YAML. Tutaj mamy tą konfigurację. Przechodzimy do naszego folderu i tutaj mamy taki plik skopiuj do configuration YAML. I to jest plik, którego nie było w tej pierwszej części filmu. Jeżeli pobraliście z tej pierwszej części, no to pobierzcie jeszcze raz z tej części filmu te pliki konfiguracyjne i tutaj będziecie mieli coś takiego jak skopiuj do configuration YAML. Otwieramy to sobie i kopiujemy tę linijkę.
wchodzimy tutaj i tak jak wcześniej wklejaliśmy tutaj ten packages, tak samo tutaj w tym miejscu wklejamy input number, include rolety input number YAML, zapisujemy to i teraz wchodzimy tutaj w główny katalog. Jesteśmy właściwie w tym głównym katalogu i musimy zuploadować plik właśnie, który się tutaj nazywa w Home Assistancie rolety input number YAML. Ten plik musimy załadować do głównego katalogu Home Assistanta. Rolety input number YAML. Jak go otworzymy, no to widzimy tutaj mamy roleta pierwsza, pozycja komfortowa, minimum, maksimum, czyli od 0 do 100%, w procentach i tak dalej. Także tutaj mamy ustawienie pozycji komfortowej, a tutaj mamy do tych 4 rolet czasy, czyli czasy właśnie tych standardowy czas tu jest 30, od 0 do 120 sekund, czyli od 0 do 120 sekund, czyli 2 minuty maksymalnie otwarcie rolety pełne, więc tutaj, a tutaj mamy czas domyślny, który potem będziemy mogli sobie zmieniać, także to już wczytaliśmy. Także to jest OK. Jeśli chodzi o file editor, to jest wszystko. Jeśli chodzi o ten plik, teraz musimy otworzyć skrypty. Tu mamy scripts YAML i widzimy, on jest całkowicie pusty, więc wchodzimy sobie tu w Home Assistant i tutaj mamy rolety skrypty do skopiowania. Otwieramy sobie to i możemy cały plik Ctrl-A, Ctrl-C i wklejamy go całkowicie tutaj w ten plik scripts YAML. Skrypty, rolety, jak tutaj mamy te hasztagi, no to on tego nie czyta jako komendy, więc takie notatki możemy sobie robić właśnie w ten sposób, dodając hashtag na początku i wtedy możemy wypisywać sobie te różne notatki i także dodajemy taki skrypt i zapisujemy to. OK, skrypt jest skopiowany i to są skrypty na pozycje komfortowe, które są powiązane właśnie z tamtym plikiem YAML, który przed chwilą sobie dodaliśmy. Także to jest to. Tutaj mamy, czyli te wszystkie możliwe pozycje są tutaj dodane. Także to jest to. No i teraz wchodzimy do głównego katalogu i tutaj mamy plik konfiguracyjny z automatyzacjami różnymi. Także otwieramy ten plik, widzimy, on też jest pusty. Otwieramy nasz folder Home Assistanta i tu mamy automatyzację do skopiowania. Także otwieramy automatyzację i tu mamy na przykład wykluczanie przekaźników, czyli to, co Wam pokazywałem, ale mamy też wyłączanie po czasie, czyli czasy wyłączania poszczególnych rolet automatyzacji. Także to też zaznaczamy Ctrl-A, Ctrl-C i wchodzimy z powrotem i tutaj Ctrl-V wklejamy całe te automatyzacje i zapisujemy to wszystko. Tutaj mamy jakiś problem. Document separator is expected, czyli gdzieś tu mamy jakiś błąd. Tylko gdzie? Tutaj. O, także to już mamy. I teraz co nam jeszcze tutaj zostało, jeśli chodzi o te pliki? Automatyzację wgraliśmy. To skopiowaliśmy, skrypty też, to też, więc został nam dashboard. Dashboard, czyli nasz panel, który możemy sobie skopiować. Jak go otworzymy, tu mamy type section i całą sekcję możemy wkleić, więc jeżeli ja to teraz sobie zaznaczę, skopiuję i otworzymy sobie DOM, otworzymy sobie tutaj naszą sekcję ostatnią, klikniemy tutaj na edycję i tutaj 3 kropki i mamy edytor konfiguracji YAML. Jak to sobie otworzymy, to tu widzimy, że tu jest nasza sekcja końcowa, więc to sobie zaznaczamy tą całą sekcję końcową i możemy zamiast niej, możemy ją skasować i tu na końcu wkleić tą naszą sekcję nową. Type section to jest to. Zapisujemy to sobie. I wychodzimy z tej konfiguracji i widzimy, że już nam tutaj coś powstało. Widzimy, że już mamy ten widok, który prezentowałem Wam w poprzednim materiale.
ale nie działają nam tutaj te elementy, bo to są nasze automatyzacje i skrypty. A tak jak wspominałem wcześniej, po edycji plików YAML musimy ponownie załadować cały system i teraz to właśnie zrobimy, czyli jeszcze raz uruchomimy ponownie Home Assistanta. Przechodzimy do narzędzi deweloperskich. Sprawdzamy konfigurację, widzimy, że konfiguracja jest OK, więc klikamy uruchom ponownie. No i konfiguracja została wczytana ponownie. Możemy teraz już przejść do naszej zakładki DOM, na rolety i widzimy już tutaj, że nie ma już tych błędów i wszystko jest, więc na przykład teraz sprawdźmy, czy to działa. Czyli na przykład jak ustawimy sobie teraz na przykład 5 sekund, otwarcie rolety, klikamy otwórz i po 5 sekundach ona automatycznie powinna nam się wyłączyć. No i tak widzimy jest. Jeżeli kliknę zamknij, no to ona też po 5 sekundach powinna nam się wyłączyć, więc jeśli ustawimy sobie czas działania, no to będzie to działać. Teraz zobaczmy automatyzację wykluczania, czyli klikamy w jedną stronę i jak teraz kliknę zamknij, to automatycznie wyłącza się to. Jeśli kliknę otwórz, to się wyłącza. Kliknę zamknij, no jeszcze raz kliknę, to się wyłącza. Także tak to działa. I pozycja komfortowa, jeśli ustawię tutaj na przykład 10 sekund i pozycję komfortową na przykład na 20, no to powinno nam się otwierać i klikam pozycję komfortową, to zgodnie z tym, co mówiłem poprzednio, będzie się przez 10 sekund ta roleta otwierać, czyli do pełnego otwarcia, a potem przez 20%, czyli przez 2 sekundy zamykać. Zobaczmy. Klikam pozycję komfortową i klikam uruchom. Zobaczmy jak to działa. Na razie czekamy. 10 sekund ta roleta nam będzie działać i widzimy, zamyka się i po 2 sekundach się wyłącza. I pozycja komfortowa została ustawiona, jeśli chodzi o tę roletę. Potem można zrobić automatyzacje, które będą uruchamiały pozycje komfortowe na wszystkich roletach albo na wybranych roletach. Takich automatyzacji możemy tworzyć mnóstwo. Także tak to działa. Przejdźmy teraz do zakładki automatyzacje, bo jeszcze oczywiście zejdziemy sobie potem do rozdzielnicy i sprawdzimy to fizycznie, ale już to sprawdzaliśmy, to nam działało, także teraz też nam to będzie działać, ale jeszcze sprawdzimy to w aplikacji, czy na pewno tak będzie. Natomiast przejdźmy teraz do automatyzacji i zobaczmy, że te wszystkie automatyzacje, które wczytaliśmy sobie przez skrypt, widzimy, że one wszystkie nam działają. Możemy je tutaj sobie wyłączać bądź włączać, jeśli chcemy, bądź nie chcemy, żeby one działały. I tak to wygląda. Jak sobie w to klikniemy, no to możemy sobie tutaj zobaczyć, że na przykład ENCIA Binary Sensor Stan WS2 przekaźnik 1 z wyłączonej na włączoną, no to widzimy, że Turn Switch Off WS2 przekaźnik drugi. I tak to jest, czyli że tak powiem w skrypcie zrobiliśmy to samo, co wcześniej pokazywałem Wam na piechotę i tak samo Turn Off Time, czyli czas wyłączenia. Czyli kiedy widzimy tutaj, kiedy sensor stan WS2 przekaźnik trzeci zmieni się z wyłączonego na włączono, no to jeżeli roleta pozycja druga komfort ma stan wyłączony, no to przekaźnik mamy tutaj opóźnienie, akurat jest opóźnienie ustawione jest skryptem, czyli delay input number roleta 2 czas, czyli to co mamy właśnie w tej pozycji tutaj, w tym miejscu, tam wpisane właśnie w tych pozycjach komfortowych, opóźnieniach i tak dalej. Także tak to mniej więcej działa. No i teraz jeżeli macie więcej rolet, macie na przykład kolejny moduł, no to tak samo tworzycie kolejny moduł, tylko w file editorze. Jeżeli wejdziecie sobie teraz w automatyzację, no to możecie to rozbudowywać o kolejne pozycje, nadawać kolejne nazwy, kolejne te, więc jeżeli chcecie dodać na przykład roletę kolejną albo na przykład roletę piątą, no to wtedy bierzecie sobie roleta piąta
i tutaj stan przekaźnika kolejnego. No ale do tego musicie mieć już kolejny moduł, no bo tak jak mówiłem, ten moduł obsługuje 4 rolety, więc jeżeli chcielibyśmy dodać kolejne rolety, kolejne 4 rolety, czyli od 5 do 8, no to po pierwsze musielibyśmy zrobić cały proces, czyli w packages dodać kolejny moduł WaveShare, na przykład na rolety, czyli jakby skopiować to ustawienie, dodać kolejny adres IP, nazwać go na przykład WS to będzie, tam mieliśmy WS3, to by był na przykład WS4, czyli jeżeli chcielibyśmy to zrobić, czy można to zduplikować? Nie można. Musielibyśmy go najlepiej pobrać, ten plik, na przykład. Pokażę Wam mniej więcej, jak to by działało. Otwieram sobie ten plik, mam ten plik już jakby nowy, zmieniam na przykład na WS4, nadaję mu tam kolejny adres IP, tam powiedzmy 46, no. I teraz mogę zrobić Ctrl-A, Ctrl-H, czyli zmiana i na przykład z WS2 zmieniamy wszystko na WS4. Zamień wszystko i teraz wszystkie przekaźniki WS2 zmieniły się w WS4. Więc wszędzie mamy WS4, stan WS4 i teraz plik na przykład zapisz jako, nazwiemy go na przykład moduł 3 albo 4, żeby nam się nie mieszało. YAML, zapisujemy go. No i teraz jeżeli go wczytamy, file i pokaż wszystkie pliki, robimy, tu mieliśmy w pobranych i wczytujemy ten plik. OK i mamy konfigurację kolejnego modułu z innym adresem IP. Oczywiście on nam się nie wczyta, bo my nie mamy tego modułu i nie mamy takiego adresu IP na tym module, więc nic nam się nie wczyta. Ale w ten sposób stworzylibyśmy kolejne przekaźniki WS4, a potem w pliku automatyzacji musielibyśmy dodać po prostu kolejne 4 rolety, czyli na przykład dodajemy 5. roletę, no to sobie to po prostu kopiujemy, tylko ja zalecam to pobrać, zmieniać to w pliku tekstowym i potem to wczytać, żeby nie bazować na tych plikach tutaj, żeby czegoś nie namieszać, bo możemy sobie namieszać, także róbcie sobie jakieś kopie zapasowe tych plików, żeby nie namieszać tego i tutaj robimy sobie roletę 5, czyli tam będzie też w notatniku będzie łatwiej to pozmieniać, wszędzie mamy roletę 5, tak samo tu wszędzie dajemy przekaźnik WS4 i tak dalej i przypisujemy po prostu inny moduł, inne przekaźniki, inaczej nazywamy te automatyzacje i potem to nam wszystko będzie działać. Także no tak to mniej więcej funkcjonuje. Trochę się trzeba z tym pobawić. Jeśli będziecie mieli jakiś problem z tym i tak dalej, to zapraszam do jakichś konsultacji. Możecie mi w ramach konsultacji wysłać jakiś tam swój plik. Ja Wam mogę coś tam pomodyfikować, także jeśli będziecie mieli jakiś problem, no to zapraszam. Także tak to działa. Ja usunę ten plik, ten dodatkowy, bo on nam tutaj nie jest potrzebny. Ja chciałem Wam tylko pokazać, jak to działa. Także w razie dodawania kolejnych modułów tak możemy to edytować. I to jest ta kwestia, jeśli chodzi o rolety. I to już mamy tutaj wszystko. I teraz możemy już, jeszcze co chcieliśmy zobaczyć, skrypty. Czyli mamy tutaj urządzenia oraz usługi i tutaj nie, bo zobaczcie teraz, jeżeli wejdziemy tutaj w urządzenia, to tutaj oprócz tego mamy pomocnicy i tutaj się nam po dodaniu tych skryptów utworzyły takie encje pomocnicze, czyli roleta 1 czas, roleta 1 pozycja komfortowa, to są encje pomocnicze, czyli to są te pola, które zmieniamy sobie i on tutaj je tworzy, więc w ten sposób możemy tworzyć takie encje pomocnicze, z których potem są pobierane dane. Także tak to wygląda. I jeszcze chcieliśmy zobaczyć skrypty. Automatyzację i tutaj mamy skrypty. I to są te 4 skrypty pozycji komfortowych, które nam się ustawiły. Pokazuje, kiedy ostatnio była uruchamiana. I tutaj mamy tak, czyli cały skrypt, czyli sekwencja. Włącz przełącznik WS1, opóźnienie O i to jest opóźnienie właśnie z naszej encji pomocniczej.
Potem mamy wyłącz przekaźnik, potem włącz drugi przekaźnik i opóźnienie O z tej encji pomocniczej procentowo ustawione. Także tak to wygląda i wyłącz przekaźnik. I to jest jakby skrypty pozycji komfortowej. Jeżeli będziemy chcieli kolejne rolety dodawać, no to tak samo jak pokazywałem z automatyzacjami, tak samo analogicznie dodajemy kolejne rolety i kolejne moduły. Musimy w ten sposób sobie to poustawiać. Także tak to wygląda. Jeżeli będziecie zainteresowani, będzie taka potrzeba, to będę mógł stworzyć takie skrypty na kolejne moduły i kolejne rolety. No ale to już jest właściwie indywidualna sprawa każdej instalacji. Ja tutaj podaję przykład, także no, każdą instalację trzeba ustawić indywidualnie, ale tak to mniej więcej wygląda. Ok, teraz co chcielibyśmy dalej zrobić? Dalej mieliśmy ten moduł przekaźnikowy, ten duży, jako ogrzewanie na przykład, więc to teraz zrobimy sobie, czyli tworzymy sobie po prostu kolejny panel, nazwiemy go na przykład, nie wiem, hit. Tutaj mamy na przykład coś takiego, na przykład taką ikonkę i to będzie nasza ikonka od ogrzewania. Ok, także tak to wygląda. I edytujemy sobie i na przykład dodamy sobie termostat, ale zanim to zrobimy, dodam jeszcze ten moduł od czujników temperatury, o którym wspominałem. Nie będę pokazywał teraz konfiguracji po Modbusie tego modułu, ale dodam go, żeby mieć jakieś dodatkowe encje z czujnikami temperatury. Także to potem Wam jeszcze na końcu pokażę ten układ, jak on jest połączony i wyjaśnię te połączenia, ale teraz dodamy jeszcze ten jeden moduł, ten jeden aparat. Przejdziemy do File Editora, do folderu Packages i dodamy właśnie plik, to jest plik ten. Ja go dorzucę także w pakiecie, który będziecie pobierać, też będziecie go mieć. Może ktoś z Was się zdecyduje zamówić ten moduł i pobawić się już samemu, zanim ja jeszcze nagram ten film, bo pewnie chwilę czasu zejdzie, bo mam pewną kolejkę filmów i gdzieś tam pewnie w któryś w kolejce ten film będzie. Także tak to wygląda. Tu jest ten moduł, adres 45, ja go nazwałem RS485 TCP, czyli RTU over TCP. I to wszystko tutaj właściwie się nie zmienia. Tutaj mamy adres 45, czyli w Wircomie to jest właśnie ten moduł. Tu jedyna różnica jest to, że baud rate jest na 9600 ustawiony przy tym module i to jest bramka właśnie TCP RS485 i dlatego tutaj mamy takie coś jak slave, bo widzimy, że tutaj w tych modułach też mamy to slave, ale wszędzie, w każdym module slave było ustawione na 1, bo każde IP było przypisane do konkretnego modułu z racji tego, że te moduły miały wejście właśnie TCP. Natomiast tutaj w tym module akurat, w tym module temperaturowym, w tym tam jest wejście Modbus tylko. Więc jeżeli ja zastosuję tą bramkę, no to potem kolejne na przykład moduły, jak dołożę kolejny moduł tego typu, to on już będę musiał mu przez Modbus, przez SSCOMa ustawić mu adres numer 2 i na przykład ustawić slave na 2 wszędzie i to będą już kolejne moduły. Jeśli podłączę kolejny moduł szeregowo po magistrali Modbus, to będzie już slave 3 i tak dalej. W ten sposób mogę dokładać sobie kolejne moduły po magistrali Modbus i odczytywać kolejne temperatury z kolejnych pomieszczeń. Także tak to mniej więcej działa. Także to jest ten moduł temperaturowy. No i teraz muszę po prostu, wczytaliśmy ten plik, no i teraz przejdziemy do narzędzi deweloperskich, sprawdzamy konfigurację, jest OK i uruchamiamy ponownie Home Assistanta, żeby wczytać tą konfigurację i uruchom ponownie. Konfiguracja już się wczytała, więc przejdźmy w ustawienia, urządzenia oraz usługi i rejestr ENCI. Jak wpiszemy teraz tutaj temp, no to widzimy, że pojawiły się nam temperatury. Temperatura kanał 1 aż do kanału 8, czyli dokładnie to, co
w file editorze mamy tutaj, takie są nazwy: temp channel 1, temp channel 2 i tak dalej. Także kolejne moduły możemy nazywać kolejnymi kanałami i będziemy to mieć. Więc jeżeli wejdziemy sobie jeszcze raz w te encje, na przykład odczytamy, to widzimy tutaj temperaturę. Co to są za temperatury? Tam to są czujniki temperatury, które sobie zamontowałem właśnie na próbę, testując ten moduł. Zamontowałem sobie na rurach od ogrzewania, czyli to są temperatury, nie pamiętam dokładnie, ale na przykład to jest temperatura zasilania na grzejniki, a to jest temperatura powrotu z grzejników, albo odwrotnie, nie, to jest powrót, a to jest zasilanie. Tutaj mamy podłogówkę z kolei, czyli temperatura to jest chyba powrót, a tutaj mamy zasilanie. Potem jest 5. kanał, to jest temperatura boilera. To jest boiler i tutaj mamy ciekawe porównanie, bo to jest temperatura właśnie z tego czujnika modbusowego, natomiast pamiętamy, na samym początku gdzieś tam nam wyświetlała się temperatura tego, więc możemy sobie to tutaj porównać. Dodajmy sobie te dwie temperatury, czyli na przykład dodajmy tutaj edytuj, dodaj sekcję i na przykład według encji wpiszemy temp i to była temperatura 5 i multisensor, pamiętamy to, mówiłem wam, to jest temperatura boilera. Dodaj do panelu, i widzimy, tutaj mamy różnicę. Ja już sobie to testowałem i zauważyłem, że im wyższa temperatura, tym troszkę większa różnica. Tutaj różnica jest około, no tam właściwie, no ile tutaj mamy, około 1,5 stopnia różnicy, natomiast przy temperaturach niższych to już nie ma takiej różnicy, jeśli chodzi o te temperatury właśnie z czujników. Także jeżeli na przykład spadnie ta temperatura, na przykład nie wiem, podczas kąpieli, kiedy cała rodzina się kąpie, ta temperatura spada, no to wtedy te różnice już nie są takie duże, są rzędu dosłownie 0,5 stopnia przy temperaturze na przykład 30 paru stopni na boilerze, no to są temperatury około 0,5 stopnia. Także tutaj jakby na tych wyższych temperaturach faktycznie jest jakaś różnica, ale na tych niższych już tej różnicy nie ma. Także to jest to, jeśli chodzi o te temperatury. Także ja to sobie tu wyrzucę i teraz ustawimy sobie, tak jak mówiliśmy, te termostaty. Jak pamiętamy z poprzedniego materiału, termostaty mieliśmy na tym dużym module na kanałach 29 i 30. Tam sobie ustawialiśmy te termostaty, więc teraz taki termostat sobie zrobimy. Żeby zrobić termostat, musimy najpierw przejść do urządzeń oraz usług i tutaj mamy właśnie tych pomocników, to co wcześniej mówiłem, czyli musimy utworzyć pomocnika. Tworzymy pomocnika jako termostat. Termostat ogólny to jest nasz pomocnik i teraz nazwiemy go na przykład termostat salon. I wybieramy encję, czyli sensor temperatury. Tutaj wpisujemy sensor. To będzie na przykład kanał 7, bo na 7 i na 8 kanale mam po prostu podłączone dwa czujniki temperatury, z tym, że kanał 7 to jest czujnik temperatury podłączony chyba na przewodzie o długości 150 metrów, czyli na skrętce 150 metrowej, a kanał 8 to jest sensor w tym samym miejscu dokładnie, one wiszą obok siebie, jest na przewodzie półmetrowym. Chciałem po prostu sprawdzić, czy długość przewodu ma wpływ na odczyt temperatury tych czujników. Czyli jeden ma pół metra, drugi ma 150 metrów. Pół rolki skrętki wykorzystałem do tego, żeby podłączyć ten czujnik. No i od razu wam powiem, że różnicy nie ma. Także długość przewodu nie wpływa tutaj na odczyt temperatury, co jest informacją oczywiście bardzo dobrą. Teraz przełącznik siłownika to będzie nasza encja WS3, czyli WS3 przekaźnik 29 i tutaj mamy tutaj tolerancję, czyli to są te różnice ciepła, zimna, kiedy ma się przełączać i tak dalej, czyli ta amplituda jakby i minimalny czas trwania cyklu. I tutaj mamy na termostacie na przykład minimalną temperaturę, powiedzmy 16 stopni, a maksymalnie 25 ustawmy sobie. Czyli w takim zakresie możemy wtedy regulować tę temperaturę
Tutaj mamy różne ustawienia pozycji komfortowych i tak dalej. Jeśli to chcemy, jeśli nie, no to nie. Klikamy OK i utworzyliśmy sobie jeden termostat i teraz utworzymy sobie drugi termostat, termostat ogólny i nazwiemy go termostat, na przykład termostat sypialnia. Tak to powiedzmy nazwijmy i wybieramy encję, czujnik temperatury 8 tym razem, czyli ten drugi, o którym mówiłem, i siłownik WS3 30 siłownik. Tutaj tak samo 16 i 25. Tolerancja możemy pół stopnia ustawić na przykład. Dalej, na przykład taka różnica. Tutaj mamy te różne komfortowe temperatury w danym tym. Jeżeli wpiszemy, to nam się wyświetli, jeżeli nie, to nie. Możemy to sobie tutaj edytować, także tak to wygląda. I mamy dwa termostaty. No i teraz już jak wejdziemy sobie w zakładkę dom, możemy dodać sobie te termostaty. Tutaj termostat salon na przykład, tak go nazwiemy. Zapisz i możemy dodać drugi termostat sypialnia. I zapisz. Mamy dwa termostaty gotowe. Możemy to jeszcze tutaj zedytować w taki sposób, żeby te funkcje, dodaj funkcję tryb pracy, żeby na dole się wyświetlał tryb pracy. To jest jeszcze też dobre, więc dodaj funkcję tryb pracy. Zapisz. I tu mamy tryby pracy wtedy i gotowe, czyli możemy go włączyć i włączyć. I jeżeli teraz przestawimy temperaturę, tutaj mamy odczyt temperatury, mamy w ten sposób. Ja preferuję inną opcję, czyli że ta główna temperatura to jest aktualna, a tu mamy nastawioną. To jest wtedy lepsza opcja, bo od razu widzimy na głównym ekranie, jaka jest temperatura. I to jest to, co mówiłem Wam. Zobaczcie, tutaj mamy ten termostat salon i ten czujnik 1, tutaj mamy drugi czujnik. Jeden jest, one są oba w tym samym miejscu. Jeden jest na przewodzie 150-metrowym, a drugi jest na przewodzie półmetrowym i widzimy, jaka jest różnica temperatury. Tutaj jest 0,1 stopnia różnicy, więc długość przewodu nie ma wpływu na odczyt tej temperatury. No i teraz, jak sobie to przestawimy, widzimy, włączyliśmy sobie termostat salon, a tego nie włączamy. No to teraz jak możemy tutaj sobie wyświetlimy sobie tutaj jeszcze te encje, czyli dodamy według encji i to będzie stan WS3, czyli przekaźniki 29 i 30. Tylko coś nam tutaj nie łapie, nie mogę. Muszę strzałką zjechać na dół. Mamy te dwa przekaźniki i dodaj do panelu i gotowe. I mamy tutaj stany. Widzimy, że stan przekaźnika 29 się zmienił. Jak go wyłączę, no to się wyłączy. Jak włączę, to się włączy. Tak samo tutaj jak przeciągnę i stan przekaźnika 30 się zmienił i siłowniki się otwierają. To jest to, co pokazywałem Wam w pierwszej części materiału. Także tak to działa. Tu możemy sobie ustawić temperaturę, możemy ją sobie zmniejszyć. Także w ten sposób to funkcjonuje i tak możemy sobie te termostaty ustawiać. Także to jeśli chodzi o sterowanie temperaturą. No i teraz co mamy dalej? Dalej musimy zrobić jeszcze bramy, więc i teraz zobaczcie, od razu Wam pokażę. Jak stworzyłem to sobie ręcznie, te termostaty, te stany i tak dalej, no to jak tutaj otworzę sobie edytuj dashboard i kliknę edytor konfiguracji YAML, no to tutaj ta konfiguracja już nam się pokazała w formie takiego kodu, takiego skryptu i możemy sobie na poziomie skryptu to dodawać. Będzie nam to czasem łatwiej po prostu. Kopiuj, wklej, zmieniamy tylko numer. No jeżeli teraz na przykład dodam tutaj, skopiuję to sobie i na przykład jak działać na tych skryptach, wkleję sobie i zrobię sobie 28 i kliknę zapisz i jak zamknę tą konfigurację, to widzimy, że to tutaj już się pojawił mi przekaźnik 28 i w ten sposób szybko, bez klikania, bez dodawania mogę sobie modyfikować te elementy. To tak na marginesie taką informację Wam przekażę. No i teraz mieliśmy jeszcze te 3 wejścia
na tym module, które nam odpowiadały za bramę. Więc teraz jeszcze tylko tak przykładowo jedną taką dodamy jeden gate na przykład, coś takiego, zapisz, dodajemy nową zakładkę jako gate. OK, i teraz to sobie usuniemy ten nagłówek i na przykład chcemy dodać przycisk bramy. Tylko że teraz tak, żeby zrobić przycisk, musimy skonfigurować automatyzację do takiego przycisku, bo on ma się nam włączyć tylko na sekundę. On ma nam zewrzeć ten styk na sekundę i rozewrzeć, czyli tak jakbyśmy kliknęli przycisk od bramy, czy przycisk od furtki i tak dalej. Ma nastąpić zwarcie tego styku, więc teraz, żeby to oprogramować, musimy stworzyć automatyzację taką krótką, albo skrypt najlepiej. Czyli przechodzimy w ustawienia, automatyzację oraz sceny i tutaj mamy skrypty. No i utworzymy nowy skrypt. Utwórz nowy skrypt i teraz tak, dodaj akcję i tu będzie przełącznik i włącz, wybierz encję i będzie to nasza WS3 przekaźnik pierwszy. WS3 przekaźnik pierwszy włącz, teraz dodaj element konstrukcyjny opóźnienie, jednosekundowe albo nawet dwusekundowe niech będzie to lepiej widoczne. No oczywiście 1 sekunda wystarczy, ale ustawimy 2 sekundy, żeby było to lepiej widoczne. I teraz dodaj akcję, nie urządzenie, jeszcze raz, usuń, dodaj akcję, przełącznik i wyłącz i tak samo encja WS3 przekaźnik pierwszy. OK. Zapisz i to będzie na przykład garaż. Nazwijmy to garaż. I OK. No i dodaliśmy taką sekwencję. No i teraz wchodzimy tutaj do tej zakładki i dodajemy tutaj przycisk. I to będzie, klikamy garaż, mamy garaż. Wybieramy ikonę, na przykład gate albo garage, napiszemy garage. Mamy coś takiego, albo dobra, niech jest tak. Tutaj możemy to zrobić i tutaj w interakcjach zachowanie po kliknięciu wybieramy przełącz. I zapisz. Dobra, mamy garaż, no ale teraz musimy to podejrzeć, więc dodajmy sobie stan tej encji, czyli według encji wyszukajmy sobie stan i to będzie przekaźnik pierwszy. I kontynuuj i dodaj do panelu, tak żebyśmy to widzieli. Możemy to nawet troszkę powiększyć, żeby to lepiej wyglądało. Zapisz, niech będzie tak, dobra, będziemy to lepiej widzieć. I teraz jak klikniemy sobie garaż, nie pokazało nam stanu, bo wzięliśmy przekaźnik WS1 zamiast WS3. To mój błąd, ma być WS3, przekaźnik pierwszy, zapisz, gotowe. I teraz garaż, klik, widzimy, naruszyło się i po 2 sekundach się wyłączyło. Znowu klikamy, klik, naruszyło, wyłączyło. No i tak to działa. Także w ten sposób możemy sobie zrobić garaż, bramę, furtkę i tak dalej. Po prostu zwarcie przekaźnika na chwilę powoduje jakąś tam funkcję. Tak samo możemy włączać, wyłączać instalację alarmową, chociaż jeżeli mamy Satel Integrę, no to Home Assistant ma integrację. Jeżeli wejdziemy sobie w ustawienia, urządzenia, no tutaj dodaj integrację, no tutaj mamy listę całej integracji, na przykład Blebox, widzimy Blebox, tutaj mamy integrację, musimy to znaleźć, Blebox Devices, także tu mamy integrację Blebox, mamy na przykład Tuya, też bardzo popularne systemy bezprzewodowe Tuya, Satel, też mamy integrację Satel Integra, także jest integracja. No jest tego mnóstwo, Supla mamy integrację, także integracji jest mnóstwo, a jest jeszcze, to są integracje takie można powiedzieć fabryczne w Home Assistancie,
ale mamy też mnóstwo integracji stworzonych przez użytkowników, ale o tym kiedy indziej. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o te urządzenia. No i teraz przejdziemy sobie już do rozdzielnicy, żeby zobaczyć, jak te nasze urządzenia działają, i przejdziemy też do innej rozdzielnicy, gdzie jest zamontowany moduł właśnie do czujników temperatury. Także teraz lecimy już na takie testy, że tak powiem, w terenie. No i teraz zacznijmy od rolet, żeby jeszcze raz to sprawdzić. Zobaczmy, klikamy i widzimy, tu mechanizm już jedzie. Mamy ustawione 30 sekund, więc teraz zmieńmy na przykład to ustawienie. Ustawmy 5 sekund, żeby było krócej, i klikamy. Widzimy, rusza się i po 5 sekundach nam się powinno to wyłączyć. I się wyłączyło. Także teraz pozycja komfortowa, czyli jeżeli uruchomimy pozycję komfortową, widzimy, że powinno to nam pojechać te 5 sekund do góry i 2 sekundy w dół, czy 1 sekundę w sumie, bo to 20%. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o te moduły. Tak samo zamknij, widzimy 5 sekund i wyłącza się. Tutaj też możemy to zmienić. Zróbmy sobie na przykład tu 5 sekund. Tak samo, i to jest ten silniczek. Widzimy, i taka sama sytuacja. I jedziemy w drugą stronę. Możemy to zamknąć. Tak samo pozycja komfortowa. Uruchamiamy. Idziemy 5 sekund do góry i chwilkę na dół. Można byłoby tu jeszcze ustawić małe opóźnienie, czyli po pełnym otwarciu, żeby od razu nie ruszała w dół, tylko sekundę opóźnienia można byłoby zrobić. No ale już mniejsza o to. Teraz przejdźmy do ogrzewania. No i tu od pewnego czasu możemy zauważyć, że w aplikacji jakiś czas temu włączyłem ten termostat salon, no i siłownik już się otworzył. No to otwarcie i zamknięcie siłownika trwa z reguły kilka minut, ale tutaj widzimy, jest otwarty, ten jest zamknięty i możemy tak samo uruchomić ten drugi termostat. Jeżeli ja zmienię temperaturę, widzimy, przekaźnik 30 się uruchomił, a na przykład ten przekaźnik 29 się wyłączył, więc teraz jak poczekamy sobie kilkanaście minut, no to ten siłownik się schowa, natomiast ten siłownik się wysunie. I tak to działa. No i teraz zakładka brama. No i tylko jeszcze zobaczymy bramę. Widzimy, kliknąłem i jeszcze raz klikam. Także tak to działa, więc możemy sobie tutaj ten garaż w ten sposób otwierać. Jeżeli do tego dorzucimy jeszcze jakieś czujniki otwarcia i zamknięcia, jakieś kontaktrony, no to możemy zrobić już automatyzację otwórz, zamknij. Możemy wiedzieć, czy brama jest zamknięta, czy otwarta. Także to już jest taka kwestia. Teraz przejdziemy do drugiej rozdzielnicy, do czujników temperatury. Jesteśmy już przy drugiej rozdzielnicy i to jest właśnie ten moduł do czujników temperatury, a to jest właśnie ta bramka ETH do RS485. Tutaj mamy podłączoną skrętkę. Tak na krótko, to wszystko tutaj jest na krótko pospinane, także nie zwracajcie na to uwagi. Tak samo tutaj na krótko powagowałem to, żeby mieć możliwość podłączenia tych modułów pod ten zasilacz. I teraz tak, tutaj mamy zasilacz 24V, a tu mamy zasilacz 5V. 24V zasilacz zasila nam te moduły, czyli to jest zasilanie tutaj na dole mamy i tutaj mamy zasilanie 24V, natomiast 5V zasilacz jest do czujników temperatury. To są czujniki temperatury LM35. I te czujniki temperatury działają w zakresie od 0 do 100 stopni Celsjusza, także nadają się do wewnątrz
Natomiast na zewnątrz będą czujniki TMP36, które mają zakres od minus 40 stopni, chyba do 120 stopni, także te będą na zewnątrz, ale tych jeszcze nie podłączałem, także jeszcze test się nie zakończył. Mam te czujniki, ale jeszcze nie miałem czasu zainstalować ich, a poza tym nie mamy jeszcze ujemnych temperatur, żebym mógł to przetestować. Natomiast jeśli chodzi o te czujniki wewnątrz, to działa to wszystko perfekcyjnie. Jak to teraz jest tutaj skonstruowane? Przede wszystkim masa. Masa jest bardzo ważna. Masy tych dwóch zasilaczy są ze sobą zwarte i one są zwarte tutaj, są zwarte, przechodzą też przez ten moduł komunikacyjny na zacisku GND w tym miejscu i tutaj wszystkie zaciski czujników, wszystkie minusy też są tu zwarte. Te masy, tak samo masa tutaj z tego modułu też jest zwarta, także wszystkie masy tych są połączone i to jest bardzo ważne, bo jeśli tego nie zrobimy, to czujniki będą nam pokazywały głupoty, będą skakały z 20 na 50 stopni i tak dalej, także pokazują głupoty. Po zwarciu mas mamy już odczyty stabilne. Także to jest ważne. Jeśli chodzi o 5V plus, no to tutaj mamy, stąd tym pomarańczowym przewodem trafiamy na ten blok i teraz tak, tutaj mamy jedną skrętkę, ta skrętka idzie do 5 czujników. Generalnie na jednej skrętce możemy obsłużyć 6 czujników, no bo dwie żyły nam potrzebne są jako zasilanie, czyli 5V plus i 5V minus, czyli nasza masa. Tutaj mamy pomarańczową żyłę, biało-pomarańczową, a potem już kolejne 6 żył to już są powroty od czujników, które trafiają nam na wejścia te plusowe, czyli A1 plus, A2 plus i tak dalej. Także tu mamy kolejno, jak mamy zgodnie ze standardem A, to podłączyłem, czyli tu mamy biało-pomarańczowy, pomarańczowy i potem lecimy już biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy i brązowy. Tak to wygląda. Natomiast te dwa ostatnie wejścia, jak wiecie, 7 i 8, to są te dwa czujniki temperatury tutaj. Jeden to jest właśnie ten półmetrowy przewód, akurat to jest jakaś tam 3 razy 0,75. Natomiast ten drugi po skrętce tutaj jest, czyli ten A7 jest podłączony przez rolkę 150-metrową skrętki i tutaj mamy te dwa czujniki i widzimy w aplikacji jaka jest różnica. Na jednym czujniku mamy 19,8 stopnia, a na drugim czujniku mamy 20,2 stopnia. Zaraz Wam to zademonstruję, żeby nie było. Złapiemy ten jeden czujnik, to jest ten czujnik na skrętce, te 150 metrów. Musimy chwilę odczekać, aż pomiar zacznie się odświeżać i za chwilę nam tutaj, już widzimy, wskoczyło nam 31 stopni, także to jest ten czujnik, ja go już puszczę i teraz wezmę ten drugi czujnik i poczekajmy chwilę. I ten drugi czujnik to jest właśnie ten, co przypisaliśmy sobie jako sypialnia i widzimy też, mamy już 34 i nam się tutaj termostat wyłączył, także jeśli sprawdzimy sobie, zobaczcie, stan przekaźnika zmienił się, utracono połączenie, bo tutaj mam słaby zasięg Wi-Fi, więc teraz nie mam komunikacji akurat, ale za chwilę już wrócił, także za chwilę ten zasięg już będzie. Także tak to działa, jeśli o to chodzi. No i teraz tak, tutaj mamy komunikację Modbus, czyli RS485, stąd wychodzi i jest tutaj podłączone na A i B, tak samo tutaj mamy A i B. I teraz jeżeli chcielibyśmy kolejne moduły dołożyć, to po prostu dokładamy kolejne moduły obok siebie i mostkujemy je po magistrali. I w ten sposób to, co tam mówiłem, że to jest moduł Slave 1, kolejny moduł będzie Slave 2, Slave 3 i tak dalej. Dodajemy kolejne moduły na tym samym adresie IP. Wszystko. Także w ten sposób to działa. Więc możemy to zrobić w jednym pliku albo stworzyć osobne pliki dla każdego modułu, tylko zamiast wszędzie wpisać ten sam adres IP, tylko zmienić slave na 2, 3, 4. Oczywiście wcześniej nadając przez SSCOM adres temu modułowi, bo to trzeba zrobić, ale to w innym odcinku.
No i tak to wygląda. Skończyliśmy konfigurację tych modułów. Pokazałem Wam, co można z tym zrobić. Oczywiście mamy dużo większe możliwości. Możemy to wszystko jeszcze bardziej rozbudowywać. Tak jak widzieliście, ten moduł wejść analogowych, tak samo mamy moduł wejść cyfrowych, czyli możemy sobie podłączyć 8 wejść cyfrowych, po prostu sam moduł wejściowy też po Modbusie, też wykorzystując tą bramkę ETH do RS485 i możemy takie moduły łączyć razem ze sobą, czyli w jednym szeregu po magistrali możemy podłączyć sobie i moduły analogowe wejściowe, i moduły cyfrowe wejściowe, i cyfrowe moduły wyjściowe, jeżeli jakieś niskoprądowe sygnały chcielibyśmy przesyłać dalej. Także wszystko można w ten sposób sterować i wszystko można w ten sposób do Home Assistanta przypisać. Także tak to mniej więcej działa. Widzieliśmy, że coś tam nam nie zatrybiło, jeśli chodzi o ten czas 5 sekund, ale podejrzewam, że to była kwestia, że nie zdążyło się to odświeżyć i jeszcze był podtrzymany ten czas 30 sekund, tak mi się wydaje, no bo potem już jak klikałem, no to już ten czas 5 sekund był zachowany. Także tak jak widzimy teraz klikam i to nam się tutaj już po 5 sekundach normalnie wyłącza, także widocznie zbyt szybko kliknąłem, to nie zdążyło się zaktualizować i pewnie dlatego tak to zadziałało, ale generalnie wszystko jest w porządku. Jeszcze jedna kwestia, ta pozycja komfortowa, jeśli chcecie, żeby nie wyskakiwało Wam takie okienko, tylko od razu, żeby się włączało, no to możecie to zmienić tutaj klikając na interakcję właśnie i na przykład przełącz i wtedy jeżeli zrobimy taką interakcję tutaj, no to wtedy po prostu od razu wrzuca nam się pozycja komfortowa, nie wyskakuje nam to dodatkowe okienko, także to jest taka kwestia, no to jeszcze Wam tutaj pokażę właśnie, że można to w ten sposób zrobić, nie? Także tak to działa. I teraz już ta pozycja komfortowa działa od razu bez tego dodatkowego okienka. Także tak to jest i to właściwie wszystko, co chciałem Wam pokazać. Widzimy tutaj te temperatury już spadły, także tu jest ok. W międzyczasie już na boilerze temperatura też spadła. Zaraz to sobie sprawdzimy. Dodajmy sobie tutaj jeszcze te dwie temperatury według NC. Temp wpiszmy sobie i to jest ta temperatura i 5. Tutaj mamy te temperatury 57,6, 59,1, więc no widzimy tutaj, że jest ta różnica, jeśli chodzi o czujnik temperatury Blackboxa i czujnik temperatury po Modbusie. Tak naprawdę możemy tu wprowadzić pewną korektę i wtedy te temperatury będą podobne, ale myślę, że tutaj akurat jeśli chodzi o sam boiler, nie ma to większego znaczenia. Także tak to wygląda. No i teraz pewnie niektórzy z Was się zastanawiają, a co z tym modułem do LEDów, do pasków cyfrowych? No niestety moduł się sfajczył. Ale spokojnie, osoby, które kupiły ten moduł, niech się nie stresują, bo nie sfajczył się z jego winy, że coś było za słabe i tak dalej, tylko sfajczył się z mojej winy, bo jak testowałem po prostu programowanie przycisków na tym module, żeby uruchamiać z przycisku ten moduł, no to omyłkowo zwarłem zamiast do masy to do plus 24V i coś strzeliło i moduł się wyłączył. Znaczy może nie wyłączył się, ale stracił komunikację, nie mogę się z nim połączyć. Rozebrałem go, patrzyłem, czy może gdzieś tam coś widać, jakieś ślady jakiegoś przepalenia, ale nic nie widać. Bezpiecznik ten główny 16A jest cały. Być może któryś z bezpieczników wlutowanych na płytce scalonej gdzieś tam się przepalił. Jeszcze nie zdążyłem tego sprawdzić, także no, ten moduł wypadł z testów. Ale muszę zamówić dodatkowe takie moduły ze 2-3, bo będę chciał sobie pomontować je u siebie w swojej instalacji.
także i tak do tematu wrócimy, ale w tym odcinku na temat tych modułów nie będziemy nic mówić, ale dla tych osób, które ten moduł zamówiły, jeśli ktoś go zakupił pod wpływem mojego filmu, pokażę tylko szybko, że integrację tego modułu nie robimy poprzez, że tak powiem, jakieś edycje plików w file editorze, tak jak robiliśmy to w przypadku modułów Waveshare, tylko do tego modułu jest już dedykowana integracja, czyli wchodzimy właśnie w ustawienia, urządzenia oraz usługi i dodaj integrację i to jest integracja WLED. Jeżeli dodamy tą integrację WLED, no to wtedy tutaj podajemy adres IP naszego modułu i już wszystkie encje zostaną wczytane, więc jeżeli w aplikacji WLED, bo tak samo nazywa się aplikacja do obsługi tego modułu, jeżeli weźmiemy aplikację WLED i w tej aplikacji pokonfigurujemy sobie wszystko zgodnie tam z instrukcją, no to też potem dodając integrację do Home Assistanta od razu będziemy mieli te wszystkie encje i będziemy mogli sobie tym już sterować. Także tutaj sytuacja jest bardzo prosta, dużo prostsza niż w przypadku modułów Waveshare, aczkolwiek konfiguracja w aplikacji WLED jest dosyć skomplikowana, trzeba to ogarnąć. Znaczy jak się to już ogarnie, to jest to proste, ale żeby to załapać, o co chodzi, trzeba chwilkę nad tym posiedzieć i pokombinować, ale zapraszam, jak najbardziej te moduły działają i można z nich skorzystać i są świetnie się integrują z Home Assistantem, także do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy, te moduły będą bohaterami innego odcinka, być może razem z tym modułem do czujników temperatury. Będę chciał Wam to wszystko może w jednym materiale jeszcze pokazać, ale na to jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać. Także dobrnęliśmy do końca tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał spodobał, ten cały, że tak powiem, podwójny materiał, czyli pierwsza część tego materiału i druga część tego materiału. Także teraz będę mógł już rozebrać to całe ustrojstwo z tej rozdzielnicy i wrócić już do składania rozdzielnicy dla klienta na Grentonie. Na koniec jeszcze przypomnę, że wszystkie linki do wszystkich modułów wykorzystanych w pierwszym i w tym drugim filmie, łącznie z modułem do tych czujników temperatury oraz modułem do Home Assistanta, modułem Green, macie w opisie filmu i w pierwszym komentarzu pod filmem, także zapraszam serdecznie. Tam macie też jakieś specjalne kody rabatowe na AliExpress, które możecie wykorzystać. Może dzięki połączeniu tych kodów rabatowych uda Wam się wyhaczyć te produkty dużo taniej. Także zapraszam wszystkich serdecznie, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do następnego. Hej!